Co się stało? Przewrócił się, czy co? Przewrócił się w czasie błędu. Przewrócił się w czasie błędu. Halo? Kolego? Czoło żuchwa. Okej, odchylamy, trzymamy. Nie oddycha? Zadzwoń po karetkę. Nie oddycha? Nie oddycha. Dzień dobry, jestem w szkole podstawowej takiej w Gdańsku. Chciałem zgłosić, że mamy tutaj osobę, która straciła przytomność i nie oddycha. Kolega udziela pierwszej pomocy. Jak oddycha, tak? Czyli czy czuje na policzku, czy słyszy i czy widzi, jak się unosi klatka piersiowa. To są trzy rzeczy, które sprawdzamy tym jednym prostym chwytem, tak? Odchylamy głowę do tyłu, zobaczcie jeszcze raz. Pochylamy się nad osobą i patrzymy się na klatkę, staramy się usłyszeć oddech i wyczuć na policzku. To jest bardzo ważne i będziecie musieli się tego nauczyć. Dobrze. Kolega stwierdził, że osoba nie oddycha. Co w tym momencie powinniśmy zrobić? Zadzwonić. Bardzo dobrze. O, brawo. Już wiemy co się dzieje z osobą, wiemy, że jest nieprzytomna, wiemy, że nie oddycha, dzwonimy po pomoc. To koleżanka dzwoni po pomoc. Sprawdziliśmy, że osoba nie oddycha, sprawdziliśmy, że jest nieprzytomna, wezwaliśmy pomoc. Co dalej robimy? Trzeba zrobić sztuczne oddychanie. Bardzo dobrze. Czyli zrobić... Kamil zaczyna robić resuscytację. Robi 30 uciśnięć w tempie 100-120 na minutę na głębokość około 5-6 cm, tak? Czyli to jest mniej więcej takie tempo i taka głębokość. Jakbyście nie wiedzieli, ile to jest 6 cm i 6 cm, to drugą metodą jest podzielenie sobie klatki piersiowej na 3, tak? Czyli raz, 2, 3, na 3 części i uciskamy do pierwszej części, tak? Czyli na 1/3 głębokości klatki piersiowej. Uciskamy sobie, wykonujemy 30 uciśnięć, można, to zaraz Wam pokażemy, o co chodzi z tym monitorkiem, tak? Wskaźnikiem. Bo pokazuje głębokość ucisku, czy są dobre. Ok, teraz wykonaliśmy 30 uciśnięć, co robimy dalej? 2 wdechy. Odchylamy głowę do tyłu, dlaczego? Po co odchylamy głowę do tyłu? Żeby udrożnić drogi oddechowe. Dokładnie. Dmuchujemy 2 razy powietrze, około sekundy, taką normalną objętość naszych płuc. Nie za dużo, nie za mało. I dmuchujemy powoli, delikatnie, żeby dmuchnąć powietrze do płuc, a nie do żołądka. Tak? Bo jak dmuchniemy mocniej, to dmuchamy powietrze do żołądka i osoba może zwymiotować. Dlatego delikatnie dmuchujemy powietrze. Wykonujemy 30 uciśnięć na 2 wdechy. Może się okazać, że ktoś ogarnięty przybiegnie z czym? Z AED. Dokładnie, z automatycznym defibrylatorem. Trochę próbujemy ten... Popadasz już trochę z sił? Chcesz się z kimś zamienić? No to wyznacz konkretną osobę. Tak. My robimy AD. Techniko! Uwaga, włączamy. Czekaj, bo trzeba... Włącz. Idziesz. Dobra. Na środku klatki piersiowej przysuń się troszeczkę drugą lewą nogą. O, Dobra, czekamy. odchyl palce do góry. Ok. I popraw miejsce ucisku. Zobacz, Włączyliśmy ARD. Na środku klatki piersiowej. Włączyliśmy ARD. Troszeczkę. Zachowaj spokój, sprawdź reakcję, wezwij pomoc. Udrożnij drogę oddechową. To jest już. Dobra, słuchaj teraz co on mówi. Udrożnij drogi oddechowe. Sprawdź oddychanie. Sprawdź, czy on oddycha. Oddycha. Ale faktycznie. Elektrody defibrylatora do usunięcia klatki piersiowej pacjenta. Wszystko jest narysowane, tak? Dobrze. Nie dotykaj pacjenta, analizowanie. Ładnie. Pokaż Zajmujemy Odchodzi, dotykamy. Nie dotykaj pacjenta, analizowanie. Nie ma nikogo. Jeszcze nie. Defibrylacja zalecana. Nie dotykaj pacjenta. Naciśnij migający I co teraz poczekaj, zanim wciśniesz, co mówisz? Nie dotykać, odsunąć się, tak? Nie dotykaj pacjenta. Naciśnij migający. Defibrylacja
pytanie. Słuchaj, wyobraź sobie, wchodziłem na te drabinki. Jestem na samym szczycie, nagle drabinka się urwała, spadłem, uderzyłem się głową tutaj w posadzkę, jestem nieprzytomny, nie oddycham. Z jakiego powodu mogę nie oddychać? Bo zderzyłeś się na głowę. Bo uderzyłem się w głowę, mogło dojść do jakiegoś urazu, mogłem sobie złamać kręgosłup, tak? Przerwać rdzeń kręgowy. Być może wchodząc na drabinkę już coś mi się stało, tak? Coś z krążeniem, jakieś inne zachorowanie i dlatego spadłem. Nigdy nie wiemy, prawda? Więc generalnie wśród takich bardziej zaawansowanych ratowników jest takie założenie, że jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, widzimy osobę leżącą nieprzytomną, to traktujemy ją tak, jakby była urazowa. On oddycha. Zobaczcie, jest taki, jak jesteśmy sami, jest taki fajny myk, że możemy to zrobić w ten sposób. Tak? Układamy sobie nogi tutaj. My cały czas mamy dostęp do klatki piersiowej, możemy odchylić głowę, sprawdzać oddech na nadgarstku, tak? Jeżeli coś by się tam stało strasznego, że on na przykład zaczyna wymiotować, obrócić głowę na bok, tak? Otworzyć usta, nawet gdzieś tam wygarnąć, jeżeli coś się tam zatrzymało. Jesteśmy cały czas blisko niego. Jeżeli są dwie osoby, jedna osoba trzyma nogi w górze, tak? Druga osoba jest przy głowie. A trzeciej spokojnie. Ile czasu trzymamy takie nogi w górze? 5-6 minut. Dopóki nie oddycha. 3-4 minuty. Tak? Generalnie dziś około minutę, tak, po podniesieniu nóg, jeżeli on omdlał z tego powodu, o którym mówiłem, powinien już wracać do świadomości. On się obudzi, zacznie ruszać oczami, zacznie coś tam mamrotać pod nosem. Jak się nazywasz? Co się stało? Chorujesz na coś? To się pierwszy raz zdarzyło? Jakieś leki przyjmujesz? Chodź na moją stronę. Zawsze przewracamy człowieka w naszą stronę. Nigdy nie odpychamy go, zawsze przyciągamy do siebie. Tą rękę, na którą będziemy przewracać, prostujemy albo zginamy w ten sposób. Tak? Rękę przeciwną, nogę przeciwną do ręki wyprostowanej, czyli którą? Tą zginamy w kolanie, piętę wkładamy pod pośladek. Tak? I ta noga sobie tutaj stoi. Bierzemy łapkę, dłoń do dłoni, tak żeby jego kostki były na zewnątrz. Tu kciukiem sobie przytrzymujemy, przykładamy do policzka i trzymamy. Jednym ruchem, zobaczcie, jednym ruchem za kolano, tylko za kolano ciągnę, za nic więcej. Przeciągam go, rękę wyciągam za jego głową, tak żeby palce były wyprostowane, żeby tutaj nic nie ten. Za mocno chyba. Nogę przesuń się. Tu możemy sobie poprawić, tak? Układamy głowę tak jak należy, odchylamy do tyłu, sprawdzamy oddech. A tutaj jest noga. Tak dużego kebaba nie widziałem jeszcze. Żeby sobie ułatwić. Zobaczcie, że Kamil rozwija bandaż, tak? Że główka bandażu, bandaża jest w górze, a nie w dole. Zobacz, jakbyście odwrócili, jakbyś Kamil odwrócił bandaż, o, To co bym musiał? widzicie? Bandaż by się sam nie rozwijał, tylko musiałby cały czas przekładać palcami. Byłoby ciężej. Byłoby trudno. Tak. Wyobraźcie sobie sytuację, No to wyobraźcie sobie spinki. sytuację, że to przecieka, to mocno krwawi. O Jezu, nie. I musimy coś wykombinować, czymś Trzeba- ucisnąć. Trzeba dołożyć jeszcze jeden bandaż. O, dołożyć coś takiego. No dobra, dokładam najpierw pierwsze co się robi, tak? No Mamy dokłada do się dyspozycji, kasę. tak. Dokładamy. Trzymam, ale czuję, tak? Na rękawiczce. Dalej cieknie. Co się dzieje? Trzeba nałożyć ten bandaż. No to bandaż to będzie trochę za mało. Ej, jak założyliście ten bandaż? Zobacz. Odwrotnie! No właśnie. Coś będzie nam potrzebne, co będzie dociskać w tą ranę jeszcze. kamień. Nie, o takie coś, usztywnienie. No nie wiem, no trzeba Ja bym kamienia położył. poszukaj. A ja bym nawet odpiął to twoje. O, to takie coś. Tak? Zobacz. Cyk. Tak. Jest docisk? No. Tak? I można zawinąć? Nie w tą stronę. Nie w tą. Dobrze, Dobrze miałeś. Dobrze zakładam. Dobrze. Tak, musi odsunąć się. Dobra, słuchajcie.
Dociskam i teraz no, naciągasz ten bandaż dokładnie. Okej. Jest jeszcze jeden taki fajny sposób. Jak chcecie, żeby bandaż był mocno dociśnięty, to można go skręcać. Zobacz, pokażę Ci. tak. Puść. Pach. Nad miejscem ucisku skręcam A ja i też rozwijam. wiem, o co chodzi. Nad miejscem ucisku tak? skręcam I pan rozwija dalej. i rozwijam dalej. Wtedy punktowo. Mogę I spróbować? wtedy punktowo dociskam, dokładnie. Następne ty. Mogę spróbować? Teraz ty. I tak na zmianę. To jak sobie wiecie, ile razy tak dokładamy warstwę? 2-3 razy. Nie będzie przeczekać. Nie, bo potem będziemy mieli wieżę Eiffel. Czyli co? Umawiamy się, że przeciekło raz, to dokładamy, przeciekło drugi, to dokładamy, a potem jest sens dokładać? Nie. Czyli trzeba zrobić coś innego, Zatamować mocniej. mocniej. Teraz piszę godzinę założenia opaski i możemy na czole, na ręce, w widocznym miejscu, tak? Aby potem ktoś, kto będzie tą opaskę ściągał, miał dostęp do tej godziny. Słuchaj, tak. Drabinka. Tak? Jesteś wysoko? No może jeszcze przyspieszenie będą dobre. To się może zdarzyć. Mnie to obijasz. I zaciskam. Jedno wystarczy. Zamykam. Jedno tylko w naszym przypadku, tak? Do ćwiczeń. A tak pamiętajcie, przynajmniej 3 razy lub jak najczęściej.